Witajcie serdecznie. Cieszę się, że wpadliście do mnie. W moim gospodarstwie zawsze coś się dzieje, a natura dyktuje rytm dnia. W tym filmie zabieram Was w moją osobistą podróż. Zobaczycie, jak dbam o mój ogród, który jest dla mnie sercem gospodarstwa. Od karmienia kur przez pielęgnację pomidorów i ogórków w szklarni naturalną gnojówką, po zbiory świeżych owoców, truskawek i aromatycznych porzeczek. Pokażę Wam też, jak mój mąż, prawdziwa złota rączka, radzi sobie z budową drzwi. Zobaczycie, skąd mam świeże mleko od krów, z którego powstaje domowe zsiadłe mleko i twaróg. Przygotuję też pyszne posiłki, takie jak koktajl truskawkowy czy tradycyjny obiad. Po wszystkim znajdę chwilę na spacer po ogrodzie, obserwując naturę i odkrywając małe cuda, jak gniazdo z pisklętami. To wszystko to moje życie, pełne natury, pracy i satysfakcji. Zapraszam! Wiele moich dni zaczyna się od wizyty u moich pierzastych podopiecznych. Codziennie muszę je nakarmić, żeby miały energię na cały dzień. To taki mój mały, codzienny rytuał. Kury już na mnie czekają, bo dobrze wiedzą, że zaraz dostaną swoje śniadanie. Daję im ziarno, a one od razu rzucają się do jedzenia. Widać, że mają apetyt, a ja mam satysfakcję, że są najedzone i zadowolone. W szklarni moje pomidory rosną w siłę i potrzebują trochę opieki. Oglądam je, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Niektóre mają po 2 pędy i muszę je odpowiednio podwiązać. Delikatnie podciągam pęd i przypinam go do sznurka. To ważne, żeby miały stabilne wsparcie, bo owoce będą coraz cięższe. Przy okazji obcinam też niektóre liście. Robię to po to, żeby pomidory miały więcej światła i żeby powietrze swobodniej krążyło między roślinami. Dzięki temu pomidory lepiej dojrzewają i są zdrowsze. To taka drobna praca, ale bardzo ważna dla obfitych zbiorów. Moje pomidory regularnie dostają witaminy. Przygotowuję rozcieńczoną gnojówkę. To naturalny nawóz, który naprawdę je wzmacnia. Rozrabiam ją, pilnując odpowiednich proporcji. Potem podlewam nią moje krzaki pomidorów, starając się nie moczyć liści, tylko ziemię wokół nich. Dzięki temu pomidory dostaną wszystko, czego potrzebują do szybkiego wzrostu i tworzenia dużych, soczystych owoców. Natura ma najlepsze rozwiązania. Regularnie zaglądam też do ogórków. One też bardzo lubią gnojówkę, więc dostają swoją porcję. Podlewam je dokładnie, dbając o to, żeby gleba była odpowiednio nawilżona. Przy okazji zawsze sprawdzam, czy może nie dojrzał jakiś ogórek. Czasem schowają się pod liśćmi, ale z wprawionym okiem zawsze je znajdę. Zrywam go delikatnie, będzie idealny na kanapkę. Kolejne na liście są moje borówki.
One też potrzebują specjalnej troski i odżywienia, żeby w pełni pokazać swoje owoce. Delikatnie podlewam je tą samą gnojówką. Wierzę, że dzięki temu będą pięknie rosnąć i obrodzą mnóstwo słodkich owoców. W międzyczasie mój mąż zajmuje się robieniem nowych drzwi. To bardzo precyzyjna praca. Widzę, jak starannie mierzy, wierci, a potem montuje okucia. Każdy detal ma znaczenie, żeby drzwi były solidne i dobrze spełniały swoją funkcję. W naszym gospodarstwie zawsze coś się dzieje, zawsze jest coś do zrobienia i każdy ma swoje zadania. Podziwiam jego cierpliwość i precyzję. To naprawdę wspaniale mieć taką złotą rączkę w domu. Czasem jadę też po mój ulubiony składnik. Spójrzcie, oto te piękne krowy, od których mam świeże mleko. To naprawdę cudowne, że mogę mieć dostęp do tak naturalnych składników. Przy okazji pozdrawiam właściciela tych krów. Dziękuję za zawsze świeże i pyszne mleko. Z pozyskanego świeżego mleka zawsze przygotowuję zsiadłe mleko i nastawiam mleko na domowy twaróg. To prosty proces. Najpierw przelewam mleko do miseczek, a potem przykrywam je czystą ściereczką, żeby nie dostał się do nich kurz. Takie miseczki zostawiam w cieple, żeby mleko naturalnie się zsiadło. Potem to samo robię z 2 większymi słojami. To mleko na twaróg. Ono musi się kisić troszkę dłużej, żeby potem można było z niego odcisnąć pyszny, domowy ser. Czekanie jest najtrudniejsze, ale warto. Mam ochotę na coś orzeźwiającego. Robię pyszny koktajl mleczno-truskawkowy. Idę na grządkę po świeże truskawki. Nic nie smakuje lepiej niż te prosto z ogrodu. Zbieram miseczkę. W kuchni szybko je myję i obieram z szypułek. Potem wlewam świeże mleko do mojego robota. Wrzucam do niego umyte truskawki i miksuję wszystko na gładki, aksamitny koktajl. Już czuję ten zapach. Przelewam do szklanek, idealne na ochłodę i dodanie energii. W sezonie owocowym zawsze znajduję czas na zrobienie choćby słoiczka domowego przetworu. Dzisiaj padło na czerwone porzeczki. Idę do ogrodu i zrywam dojrzałe owoce do koszyka. Potem szybko obieram je z szypułek i myję pod bieżącą wodą. Wrzucam je do garnka, dodaję cukier, trochę cytryny dla smaku i koloru. Gotuję to wszystko co jakiś czas mieszając. Sprawdzam na talerzyku, czy dżem ma już idealną konsystencję. Kiedy jest gotowy, przelewam gorący dżem do wyparzonych słoików. Szczelnie zakręcam i zanoszę je prosto do chłodnej ziemianki. Tam spokojnie czekają na zimę. Zawsze znajduję chwilę na spacer po moim ogrodzie.
To dla mnie taka nagroda i moment na podziwianie efektów pracy, które widzę każdego dnia. Spójrzcie, jak pięknie rosną wiśnie, jabłka. Moje ogórki szybko rosną. Marchew też rośnie w siłę, a obok niej fasola karłowa. Dynie i cukinie zajmują coraz więcej miejsca. Pigwa ma już swoje owoce, a sałata jest idealna na kanapki. Oczywiście nie mogę zapomnieć o moich pomidorach. Każda roślina to mały sukces. W ogrodzie naprawdę czuję, jak natura tętni życiem. Podczas spaceru po ogrodzie zwracam uwagę na moich małych, dzikich mieszkańców. Spójrzcie, tutaj jest gniazdo z wyklutymi pisklętami. Staram się stać bardzo daleko i używam tylko zbliżenia w kamerze, żeby ich nie przestraszyć. Cudownie jest obserwować taki widok. Po wszystkich tych pracach przychodzi pora na zasłużony obiad. Dziś postawiłam na coś prostego, ale pysznego. Ziemniaki z koperkiem i cebulą. No i oczywiście zsiadłe mleko. Najpierw obieram ziemniaki i dokładnie je myję. Stawiam garnek z ziemniakami i solę. Niech się spokojnie gotują. W międzyczasie biorę się za koperek. Myję go i drobno kroję. Potem obieram i kroję cebulę w kostkę. Mam tu swój własny smalec, który wyjmuję ze słoika i rozgrzewam na patelni. Wrzucam cebulę i smażę ją na złoty kolor. Kiedy ziemniaki są już ugotowane, odcedzam je i nakładam na talerz. Na to usmażona cebulka i świeży koperek, a do tego zsiadłe mleko, które nastawiłam kilka dni temu. Pięknie się zsiadło. Idealny dodatek do ziemniaków. I tak właśnie wyglądała część moich zajęć, pełna natury, pracy i pysznego domowego jedzenia. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas ze mną przyjemnie.
Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanału. Zapraszam Was serdecznie na następny film. Do zobaczenia!